Witam serdecznie. Z czym kojarzą nam się BMW ze znaczkiem M? Jeszcze do niedawna kojarzyły się z potężnymi, wolnosącymi silnikami i napędem na tył. Do niedawna, bo w pogoni za coraz lepszymi osiągami BMW musiało zrobić krok do przodu i tak oto pod maską zagościło turbo, a w najnowszej M5 mamy napęd na 4 koła. Chociaż moment, czy to był krok do przodu? Zapraszam do testu BMW M5. Nowe BMW Serii 5 znamy już bardzo dobrze. To luksusowy sedan ze świetnym wyposażeniem i sporą ilością zaawansowanej technologii. To wszystko mamy też w M5. Masaż, czterostrefową klimatyzację, sterowanie gestami. Ktoś, kto konfigurował naszą wersję, zapomniał jedynie dodać funkcję zdalnego parkowania, ale to przecież już widzieliśmy. A skoro już mówimy o wyposażeniu, zwróćcie uwagę na to, jak wyglądają fotele. Mają podświetlane logo M5 w środku. Niby wygląda to fajnie, ale w połączeniu z ambientowym podświetleniem i z podświetlonymi progami, również z logiem M5, wóz zaczyna troszkę błyskać jak wóz strażacki, a to nieuchronnie kieruje moje myśli ku remizie. Takie oto luźne skojarzenie. Ale mamy coś jeszcze, o czym możemy poopowiadać. To są dwa czerwone przyciski M1 i M2 na kierownicy. Możemy je zdefiniować z poziomu komputera pokładowego i M1 ma symbolizować ten ostrzejszy tryb, natomiast M2 najostrzejszy, dlatego żeby go aktywować, musimy kliknąć 2 razy. Samochód jakby się pytał, czy ty, Kowalski, na pewno chcesz? Trochę za szybko zająłem się wnętrzem, może przyjrzyjmy się z zewnątrz, czym M5 różni się od zwykłej piątki. Ma nowe, bardzo masywne nadkola, przeprojektowany przedni zderzak z wielkimi, funkcjonalnymi wlotami i dach wykonany z lekkiego tworzywa z włóknem węglowym. Ten dach ma też inny kształt, inny niż zwykła seria 5. Nowa M5 jest też lżejsza od poprzedniej o 15 kg, można by powiedzieć tylko 15. W dzisiejszych czasach każda nowa generacja jest o 100 kg lżejsza od poprzedniej, ale spokojnie, choć to rzeczywiście wciąż 1930 kg, to jednak pamiętajcie, w poprzedniej generacji nie było napędu na 4 koła. Teraz ten cały fragment technologii tutaj musiał zostać dopakowany, a auto wciąż zeszło z wagi. Standardowo dostaniemy tu hamulce z pływającymi tarczami, z 6-tłoczkowymi zaciskami stałymi z przodu i jednotłoczkowymi zaciskami pływającymi z tyłu. Już one mają sprawdzić się dobrze na torze, ale nie zapominajmy, że to ciężki samochód, więc jeśli ktoś często wyjeżdża na tor, może zamówić za 45 000 złotych hamulce węgloceramiczne, które są aż o 23 kg lżejsze, a poza tym są oczywiście bardziej skuteczne. Poznamy je po złotych zaciskach. Standardowe hamulce mają przecież zaciski malowane na niebiesko. Warto też wspomnieć o zawieszeniu, które nie ma aktywnych stabilizatorów, które były dostępne w wersji M550i oraz z rezygnacji z DCT na rzecz klasycznej, hydrokinetycznej skrzyni biegów ZF. Z tyłu widzimy tylko malutką lotkę, logo M5 i 4 końcówki układu wydechowego, przy czym ten samochód właściwie nie strzela z wydechu. Nie przystoi to tak wielkiej, poważnej, biznesowej limuzynie. On z tego wydechu grzmi i to jest coś, czego musicie posłuchać. Przejdźmy jednak do serca tego samochodu, a jest nim V8 podwójnie doładowana, która z pojemności 4,4 wyciąga aż 600 koni w przedziale od 5600 do 6700 obrotów i 750 Nm, dostępnych w bardzo szerokim zakresie od 1800 do 5600 obrotów na minutę. Przy okazji, jeśli spojrzymy pod maskę, to zauważymy chyba najbardziej nieprzydatną tutaj i bezsensowną opcję, a mianowicie karbonową pokrywę silnika za 6000 zł. Jak popatrzymy na tą cenę, zrozumiałe staje się, dlaczego tutaj pod maską nie jest wszystko totalnie zabudowane, jak to zwykle w tego typu samochodach bywa. Po prostu, gdyby była większa, kosztowałoby pewnie ze 30 000.
Jak jednak M5 może być tak mocna, mając do dyspozycji jedynie dwie turbiny? Odpowiadają za to zaprojektowane specjalnie do tego modelu sprężarki Twin Scroll w połączeniu z bardzo wydajnym interkulerem i bezpośrednim wtryskiem, który jest w stanie podawać paliwo z ciśnieniem 350 bar. Jest tu też rozrząd Valvetronic i zmienna regulacja faz rozrządu Double Vanos. Jednak to nie silnik poddaje pod dyskusję cały charakter M-ki. Ostatecznie turbodoładowanie mamy już we wszystkich M-kach. Chodzi o napęd na 4 koła, jednak to nie jest zwykły napęd, to jest MX Drive. Specjalnie opracowana konstrukcja, stworzona właśnie z myślą o osiągach M-ek. Dramat, powiecie, prawda? Co się stało z charakterem M-ki? Martwicie się, czy nową M5 da się driftować? Niepotrzebnie. Aktualny rekord świata najdłuższego ciągłego driftu należy właśnie do tego modelu M5. Samochód przez 8 godzin przyjechał 374 km bokiem. Poprzedni rekord został zresztą pobity o jakieś 200 km. Jak to jest możliwe? Niemcy odpowiadają. Napęd na 4 koła pracuje w 3 trybach: standardowym, sportowym i z napędem wyłącznie na tylną oś. Widzieliśmy już to w zeszłym roku, testując Mercedesa E-klasę w wersji AMG i teraz ta opcja jest możliwa, dostępna również w nowej M5, a więc możemy skierować cały tabun 600 koni na tył i sprawić, że nasza M5 będzie klasycznym driftowozem. Ale moment, Niemcy odpowiadają zupełnie na inne pytanie. Ja pytałem, jak to jest możliwe, że samochód przyjeżdża ponad 300 km na jednym komplecie opon i na jednym tankowaniu? Na to też jest odpowiedź. Auto było dwukrotnie dotankowywane w ciągłym drifcie, a jeździło po mokrym asfalcie. Dopiero kiedy kierowca zgłodniał, wodę wyłączono i wtedy, no właśnie. Dobra wiadomość jest taka, że nawet w trybie standardowym ten samochód pozwala na lekkie uślizgi tylnej osi. Wtedy można by zadać pytanie, skoro pozwala, no to po co jest ten napęd na 4 koła? Odpowiedź jest prosta. Ten samochód ma przyspieszać do setki w 3,4 sekundy, tak deklarują przynajmniej Niemcy, a do takiego przyspieszenia potrzebna jest odpowiednia trakcja. My sprawdziliśmy to dla Was i naprawdę warto to zobaczyć. W osobnym filmie z pomiarem przyspieszenia czeka na Was nie lada niespodzianka. Ciekawostką może być też prędkość maksymalna. Standardowo ograniczona do 250, ale po odblokowaniu można tym samochodem pędzić nawet 305 km na godzinę i ciekawostka jest taka, że to wciąż jest ograniczona prędkość ze względu na opony. Myślę, że wypadałoby też wspomnieć, jak droga może być jazda takim samochodem. Najpierw musimy wydać 565 tysięcy złotych. Wersja Competition jest o 46 tysięcy złotych droższa. Później dodatki. Dodałem w konfiguratorze wszystkie możliwe opcje i wychodzi na to, że najdroższe M5, jakie możemy kupić, będzie kosztować jakieś 826 tysięcy. A do tego trzeba jeszcze płacić za paliwo. W mieście samochód ma zużywać 14,5, w trasie 8,2, a średnio ponad 10 litrów na 100 km. Te wyniki oczywiście nijak się mają do rzeczywistości, bo choć zbiornik paliwa mieści 68 litrów i teoretycznie można by na jednym zbiorniku przejechać ponad 800 km, to jednak w zależności od fantazji kierowcy paliwa może zabraknąć nawet już po 200. Bardzo wiele osób pytało mnie, jak widzę ten samochód w porównaniu do E-klasy E63 AMG. I to zależy pod jakim kątem. I jeśli weźmiemy pod uwagę wizerunek, no to wydaje mi się, że M5 zdecydowanie wygrywa, bo M5 to jest krótkie słowo, które na dobrą sprawę nie wymaga dalszych komentarzy. Każdy wie, o co chodzi, każdy wie, co mam w garażu. Natomiast, no zobaczcie, no jadę 90 jest, tak? Jadę 35 km na godzinę. I podwójna ciągła, i pan przede mną jedzie. No właśnie szkoda, że nie E-klasą, bo bym powiedział, i właśnie dlatego M5 wygrywa z E-klasą, bo w E-klasie jeżdżą ludzie w wieku, którzy potrafią jeździć czasem 30 na 90 i im to nie przeszkadza. Więc to jest taki... E-klasa oczywiście w wersji AMG jest samochodem fantastycznym, ale gdzieś tam cały czas w tle pozostają te taksówki w Niemczech, czy też powolni kierowcy w kapeluszach.
Tak, troszkę stereotypami rzuciłem, ale teraz przejdźmy dalej. Wygląd i tutaj moim zdaniem z kolei wygrywa E-klasa, bo nie dlatego, że mi się bardziej podoba E-klasa niż M5, tylko dlatego, że moim zdaniem E-klasa bardziej zdecydowanie manifestuje swoją sportową naturę. One się bardziej różni od zwykłej E-klasy. Tutaj M5, mam wrażenie, że od takiej wersji 520 różni się paroma detalami, nie jest to aż tak ostentacyjne. Oczywiście zmiany są z każdej strony, ale jednak chyba oczekiwałbym odrobinę więcej. Od strony brzmienia, tutaj znów wygrywa Mercedes, bo Mercedes bulgocze. Bulgocze, jak jedziemy wolno, jak jedziemy szybko, jak zdejmiemy nogę z gazu, odpowiednio manifestuje swoje, że tak powiem, zdolności, strzela z wydechu i tak dalej. Tutaj słyszymy oczywiście bardzo przyjemne brzmienie, natomiast chciałbym go pokazać, ale gdzie ja przyspieszę? I to jest na dobrą sprawę to, co można dostać od tego samochodu, jeśli chodzi o akustykę. Trochę takich, nie pojedynczych, ale takiej dłuższej serii, taki grzmot przy zdejmowaniu nogi z gazu, bardziej zdecydowane mruczenie tego silnika, kiedy mocno naciskamy gaz, ale to nie jest bulgot. Ten samochód aż tak bardzo znowu nie rzuca się w uszy tym razem, tak? Więc tutaj moim zdaniem wygrywa klasa E. Od strony natomiast wrażeń z jazdy, powiem tak, obydwa samochody są fantastyczne, obydwa świetnie jeżdżą, obydwa świetnie skręcają, obydwa dają tak duże możliwości, że ja nie będę tutaj opowiadał bajek. Nie jestem w stanie wykorzystać tych samochodów, przypuszczam, nawet w połowie, więc to, co ja miałem okazję tymi samochodami pojeździć w takich warunkach, w jakich miałem okazję pojeździć, pokazuje, że one robią dokładnie to, co chcę, dokładnie tak, jak chcę i nudzą się przy tym, kiedy ja się pocę, więc umówmy się, nie możemy porównywać za bardzo wysokości dwóch gór, jeśli nie wspięliśmy się nawet do połowy tych gór, tylko zawróciliśmy mniej więcej w połowie, więc nie wiem, który z tych samochodów w swoich ekstremalnych możliwościach jest lepszy. W tym zakresie, w jakim jesteśmy w stanie w większości je wykorzystać, wydaje mi się, że obydwa są po prostu fantastyczne. Natomiast ciekawostka jest taka, że na przykład E-klasa w porównaniu do poprzedniej E-klasy AMG moim zdaniem poszła fenomenalnie do przodu od strony znowuż agresywności jazdy, od strony tego, jak ona skręca i tak dalej. Natomiast MK poszła tak jakby w przeciwnym kierunku. To znaczy BMW co prawda twierdzi i ma sporo racji, że ten samochód jest szybszy, jest bardziej agresywny i ostry i jest bardziej bezpieczny. I ja się zgadzam z tym, że on jest szybszy. Ma napęd na 4 koła, może się odpychać, może robić te prawie 3 sekundy albo 3 sekundy do setki. I on oczywiście jest bezpieczny. Ponownie odwołuje się do napędu na 4 koła, ale też do mnóstwa asystentów i innych pięknych elektronicznych gadżetów, które tutaj są. Proszę, zwolnijmy do 20, tak jest bezpieczny. Tak. Więc można tutaj jeździć bezpiecznie. Ale czy ten samochód jest ostrzejszy niż poprzednik? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem on jest łagodniejszy niż poprzednik. Moim zdaniem on jest taki bardziej poukładany niż poprzednik i to oczywiście przede wszystkim napęd na 4 koła, który sprawia, że tym samochodem możemy bez myślenia, czy damy rady i tak dalej, po prostu pakować się i jechać na narty. To jest samochód, którym możemy jechać na maksimum swoich możliwości, nawet po mokrym asfalcie. To jest samochód, który jest po prostu bezpieczny, bo ma napęd na 4 koła, jednocześnie nie zabiera nam przyjemności zamiatania tyłem, jeśli chcemy, wystarczy zrobić raz, dwa i w ten sposób jesteśmy już w trybie maksymalnie odłączonym od wszystkich nianiek elektronicznych z napędem tylko na tylną oś i możemy jechać nawet 42 km/h dzięki tutaj bardzo bezpiecznemu kierowcy przed nami. No więc można to wszystko oczywiście zrobić, ale mam wrażenie, że konstruktorzy BMW uznali, że BMW
M5 to jest bardzo często samochód, który jest kupowany przez osoby, które chcą się pokazać, chcą podkreślić, że lubią szybkie, sportowe samochody, chcą pokazać, że ich stać oczywiście, ale też chcą doświadczyć tego samochodu na co dzień, kiedy jest taka możliwość, jest taka okazja, ale jednak na co dzień nie zmagać się z ostrością tego samochodu i go tak troszeczkę, mam wrażenie, na co dzień złagodzili. Nie porzucając oczywiście założeń sportowych, bo tutaj mamy jakby odpowiednią liczbę trybów, odpowiednie przyciski, które zmieniają jego charakterystykę. Nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że w minimalnie mniejszym zakresie niż w E-klasie AMG. Mam wrażenie, że E-klasa potrafiła między swoją komfortową odmianą, a tą najbardziej sportową troszeczkę bardziej się zmienić niż M5. Mam wrażenie, że tutaj troszeczkę łagodniej ta różnica została potraktowana, ale to może być tylko moje wrażenie. W tej chwili ja się pod tym tak do końca nie chcę podpisywać. Tak mi się wydaje. Natomiast no, ten samochód stał się taki bardziej uniwersalny, bardziej na co dzień, bardziej dla każdego. No właśnie, gdyby mnie było stać, gdyby moja żona powiedziała, że chce kupić M5, to ja bym w poprzedniej generacji bym się popukał w czoło. Natomiast w tej generacji powiedziałbym, świetny wybór. Tak? Wiedziałbym, że wróci do domu cała, bo ten samochód nie jest z tych, który nie wybacza błędów. Ten samochód po prostu dowozi do celu. I on jest taki bardziej skuteczny. Skuteczny na co dzień, skuteczny nie tylko na torze. BMW M5, samochód fantastyczny, jestem przeszczęśliwy, że mogłem nim przejechać. Sprawdziłem go i od strony eko, i tutaj na ostrych zakrętach, kiedy ten pan akurat pił herbatę w domu i mogłem już pojechać nieco szybciej. I mogłem przetestować go na ostrzejszych zakrętach, jadąc nieco szybciej, ale też od strony praktycznej i rodzinnej, pełny bagażnik, dziecko z tyłu, jest z żoną, parę rzeczy jeszcze z tyłu. Wszystko się zmieściło, niczego nie musiałem zostawiać w domu, a więc samochód na każdą okazję i co najważniejsze, w odróżnieniu od poprzednich, mam wrażenie, 2 co najmniej generacji tego samochodu, również dla każdego kierowcy. BMW nie miało z M5 łatwego zadania. W Audi i RS-ie Quattro mówi wszystko. W Mercedesie i AMG jest też formatik i tam też nikogo do napędu na 4 koła nie trzeba przekonywać. Natomiast w BMW MK zawsze miała napęd na tył. Ale to już przeszłość. Czy to był krok w dobrą stronę? Wydaje mi się, że gdyby BMW przestało nas zaskakiwać, to klienci ostatecznie udaliby się do konkurencji. A tak jest dokładnie odwrotnie. To teraz klienci konkurencji mogą powiedzieć nareszcie i kupić BM-kę, która jest, no właśnie, bardziej uniwersalna, łatwiejsza w prowadzeniu i taka jakby trochę bardziej oswojona, komfortowa, tak jakby konstruktorzy przyznali, że przecież większość tych samochodów kupuje się do takiej statutowej jazdy po mieście. A jednocześnie ten samochód absolutnie nie pali mostów i z łatwością i przyjemnością wróci na tor. Zresztą robi to, tak jak widzieliście, w wielkim stylu. No to jak? Krok do tyłu czy do przodu z tym napędem na 4 koła? Moim zdaniem zdecydowanie do przodu. A wiecie dlaczego? Dlatego, że auto wciąż jeździ bokiem. Ale teraz jesteśmy w parku. Nie liczcie na to, że ja Wam to teraz pokażę.